Partnerem audycji jest firma Autenti, właściciel platformy do podpisywania dokumentów online. Ten odcinek powstał we współpracy z platformą Cashi, która zmienia reguły rozliczeń pomiędzy dużymi korporacjami a ich kontrahentami, oferując przyspieszone płatności faktur. Sprawdź szczegóły na cashi.pl. No może jestem niespełnioną gwiazdą rocka i to albo w estrady i to może pociągnęło mnie do tego, żeby robić rzeczy, które mogą zmienić życie ludzi. Ta historia nasza fajna była z tego względu, że no mieliśmy takiego open mic'a i mogliśmy opowiedzieć tam parę słów do widowni. No i ja powiedziałem, że chcę zrobić najfajniejszą konferencję związaną z nowymi technologiami w Polsce, w Rzeszowie. Na tym Barcampie. No i ludzie się trochę zastanawiali, niektórzy uwierzyli, niektórzy stwierdzili, że trochę oszalałem. W swojej części pokoju, bo pokój dzieliłem z bratem, miałem napisane tylko idioci dbają o porządek, geniusze kontrolują chaos. Nie? I rodzice się trochę uspokoili, może, że warto by było, żeby dziecko było geniuszem. Geniuszem zdecydowanie nie jestem, ale ten chaos staram się koordynować. Szukuje się duża rzecz, którą nazwałem plon, pl:/on. A czemu tak nazwałeś? Bo chcę włączyć Polskę, nie? Chcę stworzyć miejsce, gdzie bardzo różne środowiska się... Tak, PL-on, tudzież zbieramy plon, tudzież włączamy Polskę. Ja jestem osobą bardzo wrażliwą i też był taki okres, gdzie trochę próbowałem znaleźć swoje miejsce i dużo, myślę, że złych decyzji podjąłem, takich biznesowych, angażując się w przedsięwzięcia i tak dalej, w różne rzeczy i to okupiłem i wiesz, depresją i... Co ty mówisz, taką zdiagnozowaną? Tak. I też przez jakiś tam okres i alkohol był. Trzeba mieć odrobinę szczęścia. Paradoksalnie to jest, wydaje mi się, jednym z ważniejszych czynników sukcesu. Określony timing i szczęście. Witaj. Cieszę się, że zainteresował Cię ten materiał. Stworzyłem ten podcast dla Ciebie, byś mógł budować i z sukcesem rozwijać swoje biznesy. Moi goście, założyciele, prawdziwi eksperci z pewnością dadzą Ci wiele cennych wskazówek i inspiracji, jak robić to szybciej, łatwiej, efektywniej. Ale uważaj, nie będziemy niczego owijać w bawełnę. Przed Tobą, przedsiębiorcą, wyjątkowe wyzwanie. Wytrwaj w tej drodze, rozwijaj swoją firmę z sukcesem. Ale pamiętaj, jak wygląda prawdziwy biznes, taki bez lukru. Zaczynajmy. Gościem odcinka jest Mateusz Tułecki. Warto robić w życiu rzeczy, które mają sens, mówi nasz gość, którego dzisiaj lepiej poznamy w audycji. Rzeczy, które mają sens, czyli jakie, Mateusz? Wiesz co, mają sens dla mnie, ale też dla szerszego ogółu, nie? Które są w stanie coś zmienić z zastanego stanu rzeczy. Nie? I wydaje mi się, że to jest jakaś tam moja dewiza, którą się staram kierować w czasie mojego życia. Niejednokrotnie te rzeczy, które mają sens, okazują się może ślepym zaułkiem. Czasem się też tak zdarza. Tak było do tej pory czasami. Zdarza się, tak. Natomiast jestem... nie poddaję się, nie? Czyli cały czas działam. A skąd przyszło w ogóle to przekonanie do Ciebie? Na jakim etapie Twojego życia, że trzeba robić rzeczy z sensem? Wiesz co, ja myślę, że miałem taką dosyć artystyczną duszę, będąc w podstawówce i będąc w liceum. I byłem dosyć nonkonformistycznie nastawiony do wielu rzeczy. I po pierwsze, występowałem w takim teatrze dziecięcym, nawet wygraliśmy parę nagród w sumie ogólnopolskich, już dostałem wyróżnienie. Nazywało się to Dziatwa. Odbywało się w Łodzi. Potem jak poszedłem do liceum, to czasem wolałem pojechać na koncert niż pójść do szkoły i w sumie byłem ciężkim dzieckiem do prowadzenia. Natomiast skończyłem liceum dlatego, że miałem taką ciągotkę i umiejętności w sumie robienia rzeczy, których inni nie robili. Czyli byłem w stanie przygotować i przedstawienie, byłem w stanie wystąpić na apelu, byłem w stanie, też grałem w zespole w sumie muzycznym, będąc w liceum, pisałem wiersze. I to w jakiś tam sposób, może jestem niespełnioną gwiazdą rocka i to albo w estrady i to może pociągnęło mnie do tego, żeby robić rzeczy, które
mogą zmienić życie ludzi. Nie? I No, bardzo fajnie, że o tym mówisz, bo w takim razie, jeśli moglibyśmy sobie przez chwilę tak na dzień dobry trochę pofilozofować, czy ten sens w kontekście też audycji, w której się spotykamy, przypadkiem nie jest łatwiej odnaleźć poza pracą? zdecydowanie może tak, natomiast no ja zawsze sobie wymyślałem rzeczy i kierunki, które wnosiły coś jeszcze dodatkowo. Nie? Czyli nawet jeżeli szedłem w jakimś kierunku zawodowym, no to celem było dla mnie poznanie jakiejś tam nowej sfery. Wydaje mi się, że to też ma wpływ na to, co robię dzisiaj, że jestem trochę pomiędzy bardzo różnymi środowiskami i staram się z tego korzystać. Nie? I to jest jakiś tam kierunek i z czasem nawet łączenie ludzi, łączenie kropek, inspirowanie ludzi do działania, to też jest sens. Sens, który potem się przejawia i na przykład to mogę trochę wybiec do przodu, natomiast nie wiem, rozmowy ze swoimi absolwentami, z ludźmi, z którymi się spotkaliśmy na przestrzeni mojej kariery i takiej dydaktycznej, ale też szkoleniowej i innej, powodują, że no, jestem zadowolony z tego, co udało się osiągnąć na koniec dnia, bo te osoby, które bardzo często były właśnie takie jak ja, niepokorne trochę, na przykład studenci, nie? Oni bardzo często dochodzą zdecydowanie dalej niż ci, którzy tak standardowo podchodzą do nauki, uczą się regułek i tak dalej. I to jest może jakimś tam ciekawym spostrzeżeniem. Bardzo fajnie, że o tym mówisz, że to podbijasz. Ja zawsze tłumaczę swoim mentee najczęściej, że praca to nie jest to, co powinno ich definiować. Prawda? Że jest jeszcze wiele innych rzeczy ważniejszych w życiu albo równie ważnych jak praca. Jak Cię dziś przedstawiać najlepiej? Przedsiębiorca, założyciel, wykładowca, CEO, pasjonat? Ja myślę, że najbliżej to pasjonat, bo przedsiębiorcą jako takim się nie czuję, też patrząc, oglądając i słuchając Twoich gości. To moje doświadczenie w sumie zahacza o przedsiębiorczość i z tą przedsiębiorczością jest związane. Natomiast ja bardziej jestem osobą, która inspiruje, pomaga rozwinąć skrzydła innym. I w ten sposób w jakiś tam działam. I to daje mi olbrzymią satysfakcję. Także mam problem z tym, jak mam siebie opisać jednym słowem. No to dobrze, to mamy dzisiaj w studiu pasjonata. Mamy pasjonata, tak, trochę jeźdźca bez głowy. Okej. Który jednak dużo w swoim życiu rzeczy zakłada, o czym za chwilę, bo ja Cię poznaję lepiej po raz pierwszy, chciałem powiedzieć, ale w ogóle poznaję Cię lepiej w 2013 roku, bodajże. Zgadniesz w jakich okolicznościach? Przyrody i niepowtarzalnych. Ja myślę, że może coś było związanego z betą. No właśnie, pojawiasz się na moim radarze jako twórca kultowej bądź co bądź gdzieś konferencji Internet Beta. To był trochę szalony pomysł, co? Bo stworzyć taką konferencję skupiającą kluczowe osoby z branży internetu, nowych technologii, spotykać się z nimi cyklicznie, w dodatku w Rzeszowie. Opowiedz nam, jak zaczęła się ta idea. To był wariacki pomysł. Wydaje mi się, że to było jakieś tam doświadczenie, które kiełkowało wcześniej, bo ja na samym początku, jeszcze w czasie studiów, w ogóle byłem dosyć niepokornym studentem i socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego dzienne, a też pracowałem w branży reklamowej, w branży marketingowej. Koordynowałem eventy dla Intela, dla Microsoftu i w taki sposób wszedłem w świat nowych technologii. I nawet w sumie jakieś tam sukcesy udało się osiągnąć, bo te działania, które w jakiś tam sposób koordynowałem, dostały taką ogólnoświatową nagrodę Intela, ten dział polski dostał, także czułem się trochę ojcem sukcesu, natomiast jednym z wielu. I to też spowodowało, że Intel w ogóle uwierzył od samego początku w ideę Internet Bety. Nie? Czyli pierwszy event, osoba, która de facto nie do końca była znana na rynku, robi event w Rzeszowie, gdzie do Rzeszowa z Krakowa wtedy się jechało około 5 godzin. Prawda. No wszystko było rozkopane.
Nie mówiąc już o tym, ile trzeba było jechać ze Szczecina. Natomiast geneza była taka, że tak jeszcze wracając, co spowodowało to. Ja pracowałem na uczelni i zobaczyłem, że pracowałem w Wyższej Szkole Biznesu WSB-NL-u w Nowym Sączu i tam pracowałem na Wydziale Politologii, tam prowadziłem zajęcia. Zresztą poznałem mnóstwo fantastycznych osób, z którymi kontakt utrzymuję do dziś, chociaż te osoby są różne światopoglądy mają, natomiast te relacje sobie cenię i do dzisiaj staram się podtrzymywać. Ja podjąłem decyzję o przeprowadzeniu się z Nowego Sącza, żeby znaleźć nowe miejsce, gdzie chciałbym pewne rzeczy robić. Zobaczyłem Rzeszów, gdzie odbywał się wtedy kongres PR. Taki w sumie 5. chyba edycja, tworzona przez Darka Tworzydła. I zobaczyłem, że w tym Rzeszowie da się fajne rzeczy robić. Ja urodzony w Krakowie, natomiast moja rodzina pochodzi z Podkarpacia i w sumie stwierdziłem, że czemu nie? Czemu nie spróbować przenieść się do Rzeszowa? I tam zacząłem pracę, tam na początku organizowałem takie mniejsze eventy, aż w końcu stwierdziłem, że jeżdżąc po różnego rodzaju konferencjach, bo byłem i na konferencjach, naukowych, takich socjologicznych, nie? Byłem na konferencjach, wtedy to jeszcze się na takich barcampach, które były zaczynem takim startupowego świata, będąc na konferencjach dla branży marketingowej, na innych, stwierdziłem, że ci ludzie się nie znają. Nie? A super by było, jakby się poznali, bo ta wymiana wiedzy pomiędzy środowiskami byłaby niesamowicie cenna, a też się poczułem osobą, która te środowiska trochę łączy. I tak z racji tego, że byłeś po stronie edukacji, byłeś wykładowcą, spotykałeś tych ludzi? Spotykałem ludzi, też mieliśmy infrastrukturę taką w Rzeszowie, że dało się też robić. Jeżeli kongres PR się odbywał z sukcesem, no to czemu nie wystartować z czymś nowym. Także tutaj jakiś tam wpływ Darka Tworzydły i wszystkich osób, które były zaangażowane w organizacji kongres PR, na którym też byłem jeszcze przed startem bety, to było coś. Natomiast takim drugim elementem było, interesowałem się też tym, co się dzieje w Europie. No i natrafiłem na konferencję, która się nazywała Le Web i była w Paryżu. I organizował ją Loïc Le Maire. I napisałem do niego i on mnie zaprosił na tą konferencję jeszcze długo przed betą. I pojechałem do Paryża. Dostałem wejściówkę, czułem się jakbym w ogóle chyba, jak zupełny VIP, chyba drugi raz. Dokładnie, drugi raz chyba podróżowałem samolotem wtedy w ogóle, czy tam trzeci, to było dla mnie naprawdę coś dużego. No taki wykładowca, asystent z uczelni z Rzeszowa przyjechał na Le Web, impreza ogromna, nie? Natomiast poznałem tam sporo osób, zobaczyłem, jak to mniej więcej funkcjonuje, zobaczyłem, jakie to jest wyzwanie, też obserwując nawet takie trudne chwile, które mieli organizatorzy, bo na przykład na konferencji Le Web zabrakło sieci, nie? I nie było połączenia z internetem, albo było za mało jedzenia, albo coś tam. Natomiast przeżycie fantastyczne dla mnie. Uczyłeś się, powiedziałeś, chcesz zrobić coś takiego w Polsce. Robię i pamiętam w Rzeszowie. No i pamiętam, pierwszy raz pojechałem na Crackspota. To były takie barcampy organizowane w Krakowie. I zresztą na scenie występowaliśmy wtedy z Listonikiem, z chłopakami z Listonika. I ja opowiedziałem takim... To jest ciągle jedna z moich ulubionych aplikacji. O, naprawdę. No to widzisz, to zaczynaliśmy razem. Państwo w ogóle kojarzycie dobrze Listonika, jeśli nie, zróbcie to. Jeśli żona was wysyła na zakupy do sklepu, Listonik jest świetny. Także mamy product placement, też gorąco polecam i ta historia nasza fajna była z tego względu, że mieliśmy takiego open mic'a i mogliśmy opowiedzieć tam parę słów do widowni. No i ja powiedziałem, że chcę zrobić najfajniejszą konferencję związaną z nowymi technologiami w Polsce, w Rzeszowie, na tym barcampie. No i ludzie się trochę zastanawiali, niektórzy uwierzyli, niektórzy stwierdzili, że trochę oszalałem. No a zabrałem się za to, nie? Czyli oprócz prowadzenia zajęć zabrałem się za organizację internet bety. To tak trochę dodatkowo, tak? A przecież to było wyzwanie jest, to jak to tam znalazłeś czas na to i chęci? To znaczy, wiesz co, było tak, że byłem osobą, która niejako to prowadziła, natomiast też byli studenci. To był startup i jeszcze w takim dosyć trudnym rynku, na takim trudnym rynku. I miałem też sporo osób,
które mi pomagały. Studenci, którzy byli na miejscu, też pracownicy uczelni, którzy uwierzyli w to, że da się takie coś To zrobić. czym ich zarażałeś? Jaką tam misję sprzedawałeś? Myślę, że wariactwem trochę, nie? Że zrobimy to po prostu. że zrobimy to, będzie że największy połączymy te event w środowiska. Polsce, okej. Może nie tyle, nie miałem ambicji zrobienia największego eventu, bo chciałem raczej robić event kameralny, taki, który byłby w szumie. No, infrastruktura, którą mieliśmy, powodowała, że wielkość tego eventu była z góry założona. ograniczona, No tak. Także pomagali mi studenci na samym początku. Pierwsze 2 edycje zorganizowaliśmy w starym kampusie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na ulicy Sucharskiego. To były pierwsze 2 edycje. Pierwsza edycja wyszła. Jeszcze trzeba było do tego dołożyć. A wyszła to co to znaczy? Wyszła, Okej. ludzie byli zadowoleni i stwierdzili, że z chęcią przyjadą następnym razem i że pomysł, kierunek jest super. I też taki wydźwięk, bo stwierdziłem, że to robię. Druga edycja ma być już super. Nie? I faktycznie z drugiej edycji byłem bardzo zadowolony, bo udało się sprowadzić też gości z zagranicy, gości, którzy dla mnie byli autorytetami. Był m.in. Lawrence Lessig, który był jest twórcą Creative Commons, profesor prawa. Był Alexander Bart. Alexander Bart napisał Netokrację, wykłada w London School of Economics, natomiast większość go zna, bo był liderem zespołu Army of Lovers, między innymi. To ten rudy. Tak. Czyli słowem nie brakowało tych liderów, takich prawdziwych autorytetów, czy może ekspertów na tym początkującym bądź dopiero rynku internetu, nowych technologii, prawda? Takim był cel. Pokazać trochę ten świat, przybliżyć go. Z bardzo różnych perspektyw. Okej. Nie? Na tym mi zależało, bo jeżeli chodzi o Aleksandra Barda, no to wystąpienie dotyczyło pewnych zmian społecznych, na które wpływ ma technologia. Lawrence Lessig opowiadał o prawie autorskim w sieci i w dobie rozwoju YouTube'a i wszystkich innych rzeczy. Czyli takie unikalne wydarzenie. jak na ten Zdecydowanie. czas, Wiesz co, no, udało mi się sprowadzić tych ludzi ze względu na ideę. Znaczy, ja nie byłem w stanie im zapłacić normalnego honorarium, byłem w stanie zwrócić im koszty podróży, byłem w stanie zagwarantować im nocleg i tak dalej. Natomiast wyobraźcie sobie, że Lawrence Lessig przyleciał 16 godzin, leciał do Rzeszowa, żeby spędzić w Rzeszowie 10 godzin i wrócić 12 godzin w inne miejsce w Stanach. Nie? On przyleciał tylko na moment. Chciał się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem i to było kluczowe w sumie. To spowodowało, że no to wydarzenie weszło już w kanon. Zostałem w ogóle człowiekiem roku polskiego internetu, co było totalnym zaskoczeniem dla mnie i myślę, że to inicjatywa wielu osób, które były w branży, które w jakiś tam sposób doceniły. Też pozdrawiam Dawida Szczepaniaka z VML-u, wcześniej Pride and Glory, a wcześniej jeszcze Opcom, który też był jedną z osób, która uwierzyła w cały projekt. I tych osób było bardzo dużo. Nie? Udawało mi się łączyć te wszystkie jednostki, stworzyć super atmosferę wydarzenia, taką luźną raczej. Nie? I to potem procentowało. I faktycznie tą betę organizowałem przez 10 lat. Moi goście już wiedzą, ja muszę tutaj to wtrącenie zrobić, że nic tam w życiu się samo nie udaje. Więc Dobra. dzięki czemu każdy kolejny rok, każda kolejna inicjatywa przynosiła rezultaty? Co tam zaklikało? Co poza tym entuzjazmem i misyjnością, która za tym stała? Czy takimi historiami właśnie 16 godzin podróży, żeby być przez chwilę w Rzeszowie, powodowało, że miałeś paliwo i chęci robić kolejną edycję, sięgać po raz kolejny do tego projektu? Ja myślę, że ta radość, którą dawałem ludziom i ten czas spędzony inspirujący był dla mnie motywatorem. Nie? Okay. Czyli ten feedback ze strony ludzi, że to faktycznie jest warte tego czasu poświęconego na przyjazd i że ta impreza jest inna, że udało się stworzyć określony klimat i tak dalej. To było coś, co mnie napędzało na pewno przez te lata, mimo
tego, no to było duże wyzwanie i oczywiście nie byłem sam osobą, która to koordynowała, bo było ileś tam osób zaangażowanych. Natomiast no, moją rolą było znalezienie i partnerów, i sponsorów, i robiłeś tam wszystko. wyłączenie line-upu i tak dalej. Tak? Wiesz co, no ja nie jestem osobą, znaczy były osoby, które mi pomagały pod względem formalnym, pod względem pilnowania pewnych rzeczy i tak dalej, bo to nie jest moja mocna strona, nie? Jeżeli chodzi o ogarnianie. Ja kiedyś przy wejściu do swojego pokoju, żeby rodzice się trochę odczepili, że miałem bałagan w pokoju, w swojej części pokoju, bo pokój dzieliłem z bratem, miałem napisane tylko idioci dbają o porządek, geniusze kontrolują chaos. Nie? I rodzice się trochę uspokoili, może, że warto by było, żeby dziecko było geniuszem. Geniuszem zdecydowanie nie jestem, ale ten chaos staram się koordynować. Bo to wiesz, w tworzeniu pewnych rzeczy, które wydaje mi się wyłamują się jakimś tam standardom, no w sumie teraz bym powiedział, że trochę ta internet beta na samym początku była disruptive. No tak, no nie da się tego w żadne ramy włożyć, bo przecież tych ram było wtedy trochę nie szaleństwo. ma, Nie? A w sumie osiągnęliśmy taki pułap, że tam się śmiali niektórzy ludzie, że beta była jedyną konferencją, która się sprzedawała bez programu, nie? Czyli nie było jeszcze wiadomo dokładnie, kto kiedy wystąpi, jakie będą tytuły prelekcji, chociaż prelegenci byli znani wcześniej. Natomiast ona się sprzedawała i ludzie przyjeżdżali ze względu na ten klimat, ze względu na tą otwartość, ze względu na pewne takie nienamacalne rzeczy, które powodowały, że ten event stawał się wyjątkowy. Ja też starałem się różne niekonwencjonalne rzeczy w sumie przy okazji robić. Chyba przy trzeciej albo przy czwartej edycji zrobiliśmy taki projekt Web do kwadratu. To było, zaprosiliśmy na sesję zdjęciową osoby związane z polskim internetem. Byli różni ludzie, od Rafała Agnieszczaka poprzez nie wiem, Grześka Borowskiego, którego miałeś tutaj okazję również gościć, czyli i całą w ogóle ekipę twórców InfoShare'a. Zrobiliśmy wystawę, zrobiliśmy album, zrobiliśmy wernisaż, który spowodował, zresztą Grzesiek Borowski do dzisiaj ma to zdjęcie profilowe ustawione i to było fantastyczne, bo mieliśmy wernisaż w Agorze na przykład, potem był wernisaż w czasie bety, to było piękne wydawnictwo, taka kwadratowa, bo Web do kwadratu, kwadratowa książeczka, robiliśmy to wspólnie z Olą Anzel, która robiła fotografię i dużo takich różnych smaczków było koło bety. No to co się dzieje po 11 latach, że odchodzisz z tego projektu? Zostawiasz go, czy... Wiesz co, to była trudna decyzja i ja do końca miałem potrzebę zmiany, wiesz, miałem potrzebę zmiany, zrobienia czegoś innego. Organizowanie eventów powoduje i też pluję sobie w brodę, że też nie sprofesjonalizowałem tego, nie? Czyli to jednak co roku było trochę jako działanie, które było robione po godzinach, trochę od nowa, bo przy każdej, to też ciekawe, że przy każdej internet becie zajmowałem się trochę innymi rzeczami zawodowo oprócz tego, nie? Czyli był okres, kiedy pracowałem na uczelni, był okres, kiedy pracowałem w Satusie jako menadżer inwestycyjny, był okres, jak pracowałem w Agorze na przykład. Czyli nigdy nie byłeś na 100% zanurzony tylko w internet becie, prawda? Albo w innych obowiązkach. Nigdy, nie? Internet beta była dokładnie takim dodatkiem. Ja myślę, że to też taka próba wyruszenia trochę w podróż, poznania nowych rzeczy Natomiast z drugiej strony stwierdziłem, że chciałem zostawić tą betę, żeby ona była, żeby to nie było tak, że Tułecki odchodzi z Rzeszowa, emigruje z Rzeszowa i tej bety już nie będzie. Także zostawiłem ją uczelni i Łukaszowi Bisowi, który ją organizował w kolejnych latach, który pomagał mi przy wcześniejszych edycjach. Na samym początku w ogóle był studentem, który był jedną tam z 20 osób, która pomagała jakoś tak. Czyli miałeś przekonanie, że oddajesz projekt w dobre ręce. Tak. Znaczy, że on będzie funkcjonował, będzie żył. No wiesz, ja z racji, byłem związany z Rzeszowem, ale w Rzeszowie już nie mieszkałem. Też
miałem poczucie takie, że no, z racji organizowania tego eventu i faktycznie dużo w Rzeszowie udało się zrobić dzięki temu, bo też organizowałem barcampy, nazywały się X-Ray i tam faktycznie sprowadzałem ludzi z całej Polski, którzy dzielili się swoim doświadczeniem. Było mnóstwo osób naprawdę fantastycznych. I to... Mieliśmy tutaj w programie, przerywam, przepraszam, panią prezes Martę Półtora, która została rzeszowianką roku. Na tej samej gali byliśmy lwami A Podkarpacia. właśnie, chciałem cię zapytać, paną czy Martą. gdzieś tam Tak, się nie tak, przecinaliście, tak. albo czy tego Odbieraliśmy- typu trofea nie trafiały do ciebie. Odbieraliśmy równocześnie nagrodę, zostałem lwem Podkarpacia faktycznie. To było głosowanie słuchaczy Radia Rzeszów i też czytelników Gazety Nowiny. Okej. Ja się śmiałem, że to studenci i moja rodzina, która jest na Podkarpaciu, Głosowała. że głosowała za mną. W każdym razie ja dostałem, to była chyba kategoria, pani Marta dostała w kategorii biznes, ja dostałem w kategorii takiej bardziej społecznej. Nie pamiętam, jak ona się nazywała, natomiast to było olbrzymie wyróżnienie i stwierdziłem, że nie mogę tego tak zostawić, zabrać ze sobą i tak dalej. Tym bardziej, że wiesz, ja tą betę zacząłem robić jako pracownik uczelni. Nie? No Czyli właśnie, to też... o to cię miałem zapytać, przepraszam, że te lata 2009-2019, czego tam się najbardziej nauczyłeś, najwięcej nauczyłeś w kontekście tego właśnie wydarzenia, prowadzenia tego eventu? Że znaczy nauczyłem się, nawiązałem wspaniałe relacje i poznałem mnóstwo ludzi i rozwinąłem siebie, wydaje mi się, też jako człowiek. Natomiast nauczyłem się też, że diabeł tkwi czasem w szczegółach albo takich rzeczach, które są nie do końca namacalne. Nie? I podstawą dobrego eventu jest właśnie coś, co ciężko jest w stanie określić liczbami albo jakimiś tam składnikami. I myślę, że tego. Nie? Ja też byłem w tej swojej komunikacji, wydaje mi się, bardzo szczery i otwarty na ludzi. I myślę, że ta atmosfera się udzielała. No, udało się stworzyć coś, co funkcjonowało potem też beze mnie. Dużo mnie to nauczyło, natomiast no, po 10 edycjach stwierdziłem, że basta. Były momenty, kiedy żałowałem tej decyzji. Raz przyjechałem na betę jako gość. To było na 11 edycję. Potem rozwinął się COVID. Potem był COVID i w ogóle wszystko się wywróciło do góry nogami. I wtedy nie żałowałeś? Wtedy nie żałowałem. Potem już faktycznie się nie pojawiłem tam. Okej, no to wygląda na to, że ciągnie trochę wilka do lasu, co? Bo tym razem się znów rozkochałeś, ale nie w Rzeszowie, tylko w Wolsztynie. Co ty tam wyprawiasz? No, proszę, Mateusz. w tym Wiesz co? Olsztynie. Co to tam się wydarzy? Co to tam się Szykuje się wydarzy? jakaś duża rzecz. Słyszałem. Tak. Szykuje się duża rzecz. Duża rzecz, którą nazwałem PLON. PL:2.on. Czemu tak nazwałeś? Bo chcę włączyć Polskę. Nie? Chcę stworzyć miejsce, gdzie bardzo różne środowiska się... On, tak? Tak, PL::on, tudzież zbieramy plon, tudzież włączamy Polskę. Bardzo dumny jestem z nazwy, powstała pod prysznicem. Zresztą sporo osób... Twoim prysznicem? Tak. No, czyli w twojej głowie. W mojej głowie. Tak. Generalnie dostałem gratulacje ze strony paru autorytetów dla mnie, czyli szefów kreatywnych największej agencji reklamowych w Polsce, co było bardzo, bardzo dużym takim... Natomiast to też jest wariactwo trochę, nie? Bo znowu wracam, znaczy mam duże poczucie misji. Nie? Okay. I to jest coś, co tak jak kiedyś miałem, jeżeli chodzi o internet beta, to teraz mam, jeżeli chodzi o Plona. Żeby zebrać w jednym miejscu bardzo różne środowiska, które zajmują się innowacjami, ale też, żeby wytłumaczyć świat, który teraz nas otacza, który jest szalenie dynamiczny i szalenie trudny, ale żebyśmy w takiej nieformalnej atmosferze się spotkali i podyskutowali, poznali różne punkty widzenia, ale to będzie impreza zupełnie innej skali niż internet beta, bo to będą tysiące ludzi, a nie setki, jak było przy okazji bety. To idziesz na całość. Idę na całość. A dlaczego Polska tam jeszcze ma być w to włączona? Skąd ten akcent taki na Wiesz co, polski, czuję się patriotą. Okay. Czuję się patriotą, zależy mi na tym, żebyśmy my jako Polska mieli określone miejsce w świecie i sobie ułożyli, zrozumieli ten świat, który nas otacza, bo też jesteśmy w centrum bardzo różnych wydarzeń, które się dzieją tu i teraz. I
to spowodowało, że wydaje mi się, że brakuje takiego wydarzenia, taka była moja diagnoza, jest taka moja diagnoza, które zgromadzi w jednym miejscu bardzo różnych ludzi z bardzo różnym doświadczeniem, którzy zajmują się albo wspieraniem, albo rozwojem, albo wdrażaniem innowacji w Polsce. I to jest bardzo duże wyzwanie, bo te środowiska też się nie znają tak, jak się nie znały wcześniej, jeżeli chodzi o BT. Mi zależy na tym, żeby nasze biznesy, nasze projekty rozwijały się jak najlepiej, żebyśmy się zintegrowali w imię innych wyższych celów, a też mamy tą polaryzację społeczną i chciałem zrobić coś. Nie? Miałem olbrzymią potrzebę zrobienia czegoś. A Olsztyn to już inna historia. To chyba o tym Olsztynie będziesz opowiadał w Olsztynie. Rzeczywiście impreza jest warta uwagi i polecamy Państwu, jeśli będziecie chcieli poznać więcej szczegółów, to czerwiec, tak? 11. Czerwiec, 11-13 czerwca, Okej. Olsztyn. Będę gdzieś na stronie internetowej, zresztą zalinkujemy ją pod tym odcinkiem. Ale masz sporą konkurencję. Ja tylko sam w najbliższych tygodniach będę uczestniczył czy w InfoShare, czy w Carpathian Fest. Jakby tych wydarzeń w kraju nie brakuje. To czym Plon będzie inny od tych pozostałych konferencji? Wydarzeń nie brakuje i w sumie to jest dobrze, że sporo się dzieje, bo ja w ogóle uważam, że te miejsca spotkania i ta wymiana myśli i te interakcje, które jesteśmy w stanie prawdziwe zawiązywać w świecie realnym, będą coraz ważniejsze z perspektywy czasu. Natomiast jest dużo wydarzeń, one gromadzą zwykle jakiś tam fragment układanki. Nie? Owszem, jest Carpathian, który jest świetną imprezą i też bywam i cieszę się, że w Rzeszowie powstała taka inicjatywa i jest rozwijana i tak dalej. Natomiast, ale to jest tylko wycinek, nie? Czyli to jest spotkanie, zwykle spotkanie startupów z inwestorami i z całym otoczeniem. Natomiast to jest tylko jeden z elementów. Nie? Ja też serdecznie zapraszam uczestników, organizatorów Startup Carpathiana, podobnie jak InfoShare'a, nie? Bo też im kibicuję od wielu lat i wiele razy byłem na InfoShare'ze. Natomiast ja uważam, że takiego miejsca spotkania i samorządów, i urzędników państwowych, i biznesu polskiego, i branży kreatywnej, i młodych ludzi, instytucji i tak dalej. Serio? Nie Masz ma. ambicje wszystkich Tak. połączyć i spotkać w tym samym miejscu? Tak. To jest wyzwanie bardzo duże. To są trochę czasami na pewno odległe światy. Zupełnie odległe światy. Natomiast my musimy współpracować, żeby generować wartość na koniec dnia. Bo umówmy się, że jeżeli mamy, fundusze bazują na środkach też z PFR-u na przykład, nie? Z instytucji różnego rodzaju. Też programy akceleracyjne są realizowane przez różnego rodzaju instytucje. Z drugiej strony innowacje powstają w konkretnych miejscach, gdzie jest konkretny samorząd. Samorządy też są świetnym miejscem do wdrażania tych innowacji. To pewno dlatego ci się dobrze rozmawia z Olsztynem, co? No dobrze mi się rozmawia z Olsztynem i jako miejsce, wiesz co, ja z racji tego, że zostałem zasłużonym dla miasta Rzeszowa i dostałem taki tytuł, jestem tym lwem Podkarpacia, to spowodowało, że w tym środowisku samorządowym jestem legitymizowany. Jestem postrzegany jako osoba, która faktycznie ma jakąś misję też chociaż był taki okres, gdzie pewnie samorządowcy nie do końca za mną przepadali, bo kiedyś wkurzyło mnie, wysypiska śmieci mnie wkurzyły i zrobiłem taki serwis do lokalizacji nielegalnych wysypisk śmieci i udało się zlikwidować tam parędziesiąt nawet w Polsce. Nawet byłem w Dzień Dobry TVN z tym projektem. Zupełnie wariactwo. Nie? Natomiast to było za wcześnie w szumie. Nie? To było bardzo dawno temu, to sporo się udało zrobić, natomiast te nielegalne wysypiska oczywiście były na granicach gmin, że ta dyfuzja odpowiedzialności pomiędzy tymi gminami zachodziła. Ale to też, i samorządy. I jesteśmy w stanie w tych samorządach wdrażać te rzeczy. Ja w ogóle ubolewam, że patrząc też na taki ekosystem startupowy, innowacyjny w Polsce, ten public, tudzież ta administracja i tak dalej są traktowane trochę po macoszemu. Jeżeli byśmy popatrzyli
czy na inne kraje, gdzie ten public jest siłą napędową bardzo często innowacji, a u nas się od tego odchodzi. Nie? Ja stwierdziłem, że super by było, jakby jeszcze dorzucić do tego urzędników państwowych, żeby oni rozumieli doskonale, w którą stronę my idziemy. Nie? Czy to będą urzędnicy skarbowi, czy to inni. To wariactwo jest. No nie? ty to jednak jesteś pozytywny wariat, rzeczywiście wiesz o tym, bo ci to mówiłem nieraz. Ja w ogóle popatrzyłem sobie na ten harmonogram, to jest 3 dni, tak jakby wypełnienie agendy samej, czy tego line-upu, tego wydarzenia już jest wyzwaniem. No on się tworzy, ten line-up. Okej. Line-up się tworzy, jest to wyzwanie. Ja też A zapraszam. rozmawiamy mniej więcej w połowie marca, prawda? Generalnie jest tak, że jest to bardzo duże wyzwanie. Ja też chcę zgromadzić bardzo różne instytucje, podmioty, które są obecne, które działają w danych branżach, w danych sektorach i tak dalej. Czy to będą, wiesz, inicjatywa firm rodzinnych, czy to będzie Startup Poland, czy to będą inne organizacje zrzeszające tą innowacyjność, czy to będzie zrzeszenie samorządów, czy to będzie, nie wiem, no, nawiązaliśmy współpracę i zapraszamy tam Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii, czyli sprowadzamy wszystkie centra transferu technologii z Polski, które są, wszystkie spółki celowe. Sprowadzamy najlepszych polskich fizyków, żeby oni też powiedzieli, bo dużo się dyskutuje na temat nauki, natomiast naukowcy mają wrażenie, że nikt ich jeszcze nie wysłuchał. Ja bym chciał być tym miejscem, że Plon będzie pierwszym miejscem, gdzie faktycznie oni zostaną wysłuchani. Ja bym chciał, żeby każda debata, która będzie tam, będzie poprzedzona prezentacją wprowadzającą, żebyśmy wszyscy mieli ogląd na to, czym dane zagadnienie jest. Żebyśmy przedstawili różne punkty widzenia. Nie ma jednego dominującego, ale będziemy zdecydowanie mądrzejsi po tym. Bo ja uważam, że sukces, czy to biznesowy, czy to jakiś strategiczny na innych wymiarach, polega też na tym, wynika z tego, że dobrze rozumiemy rzeczywistość, która nas otacza. A teraz ta rzeczywistość jest szalenie dynamiczna. Czy to jeżeli chodzi o geopolitykę, czy to jeżeli chodzi o technologię, czy to jeżeli chodzi o inne sfery. Ja bym chciał pomóc ludziom zrozumieć świat. I zrozumieć świat w formie takiej, będę wbijał kij w mrowisko i będzie to trochę niepokorne, ale i w luźnej formie. Chcemy wyciągnąć kijek z tyłka ludziom, żeby to ma być festiwal, to ma być otwarte, to ma być miejsce otwarte. To super, to tak, tak, inaczej tak, niż tak, to sztywna rzeczywiście zdecydowanie tak. konferencji. Zdecydowanie tak i zależy mi na tym, żeby ten klimat był bardzo otwarty, żeby te debaty były bardzo otwarte. Wprowadzenie, wiesz, ja zapraszam, tak jak jeżeli mówimy o geopolityce, jeżeli mówimy o gospodarce, to ja zapraszam podmioty, zapraszam instytucje, zapraszam NGO-sy z różnych stron sceny politycznej. Ja nie chcę rozmawiać o polityce, ja nie chcę rozmawiać o światopoglądzie, bo to są rzeczy, które nas dzielą. Znaczy, mi zależy na tym, żebyśmy rozmawiali o tym, jak będziemy się rozwijać w przyszłości. I ta budowa kultury innowacji dla mnie jest kluczowa. I teraz tymi zagadnieniami będziemy się zajmować, natomiast żeby to zrobić, musimy dobrze zrozumieć świat. I dlatego będziemy mieli geopolitykę, będziemy mieli technologię, będziemy mieli gospodarkę, będziemy mieli kwestie bezpieczeństwa, będziemy mieli kwestie jakości życia, kultury, edukacji. To ma być miejsce, gdzie każdy wyjedzie inny. Ja bym chciał, żeby każdy, kto przyjechał, Co to znaczy wyjedzie inny? z innym zasobem wiedzy, z zupełnie innymi kontaktami, które będą żywe, prawdziwe, które będą stworzone w miejscu otwartym i takim wspólnym spędzeniu fantastycznego czasu. I to będzie, że będziemy mieli kontakty, poznamy ludzi, właśnie jeżeli prowadzimy biznes, poznamy ludzi z samorządów. Może się okazać, że na przykład nasze rozwiązanie jest idealne do wdrożenia w określonych samorządach. Poznamy urzędników, poznamy instytucje, poznamy sekrety designu i podejścia takiego bardziej kreatywnego. No dobra, ja jestem już przekonany, ja przyjadę na pewno, tak? A słyszą Państwo albo widzą w obrazku, z jaką energią ten gentleman opowiada o tym wydarzeniu. Ty będziesz jego twarzą bez dwóch zdań, ale ile osób tam w tle jeszcze musi pracować, żeby zrealizować taki festiwal?
Wiesz co, tak bezpośrednio zaangażowani w organizację eventu, no to jestem ja, mój wspólnik Piotr i Przemek, który jest odpowiedzialny za trzech robicie? Ale mamy też osoby w Olsztynie, A, które ze strony Urzędu Miasta to prowadzą. Teraz będziemy poszerzać zespół, albo już w sumie jak ten odcinek się ukaże, już będzie nas więcej. Natomiast są też podmioty, instytucje, które biorą na siebie część organizacji, bo my jesteśmy otwarci, my zapraszamy, chcemy być platformą. My No nie tak, chcemy, jeśli mówisz wiesz, kilka tysięcy osób. tak, no to tak. naprawdę. My zapraszamy, wiesz, organizatorów innych imprez, zapraszamy organizatorów barcampów różnego rodzaju, które się dzieją w Polsce, żeby się odbyły w czasie plona. Czyli, wiesz, plon będzie wyglądał tak, że do 15 spędzisz czas w hali Urania i tam będziesz miał wystąpienia i tak dalej. Natomiast potem w całym mieście będą się działy różne rzeczy. No i goście, Czyli no i do możesz tego sobie trzeba iść było na zacząć w ogóle. wernisaż, no. możesz sobie iść na Pięknie. barcamp, na debatę, na spotkanie autorskie i tak dalej. I tam zapraszamy innych, czyli to nie jest tak, że a wieczorem koncerty. No to już trzeba szukać miejscówki w ogóle. No na niektóre już bookingu. miejsca się kończą w Wyprzedane, Olsztynie. jest. Tak, mimo tego, że jeszcze nie rozpoczęliśmy, jak to nagrywamy, sprzedaży biletów. O, no to się dzieje. Słuchaj, czy ty te wyzwania, które napotkałeś już teraz przy organizacji plonu, one są podobne do tych, z którymi się spotykałeś wcześniej przy Internet Beta? Czy to po tylu latach się zasadniczo zmieniły niektóre zagadnienia? Znaczy wszystko się zmieniło w sumie, Wszystko. nie? Znaczy świat Czyli się ty zmienił. organizujący Internet Beta w 2009 czy 2010 roku, a ty organizujący plona, to są trochę dwie inne bajki, co? Tak, świat się zmienił, tych imprez jest faktycznie dużo i znalezienie takiego miejsca i formatu, który byłby atrakcyjny dla uczestników też jest wyzwaniem, było wyzwaniem. Wydaje mi się, że ta koncepcja plona jest na tyle szeroka, otwarta i też dostępna, bo mi zależy na tym, żeby ta konferencja z jednej strony, ten festiwal wpisał się na stałe w kalendarz imprez w Polsce, ale też, żeby był jak najbardziej dostępny, nie? Czyli żeby nie było zaporowej ceny dla uczestników. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest olbrzymie wyzwanie. Podjąłem rękawice. Myślę, że na samym początku, myśląc o całym przedsięwzięciu, człowiek nie zdaje sobie sprawy z ogromu pracy, który jest w związku z tym. I same rozmowy, wiesz, z prelegentami, z instytucjami, które zapraszamy i tak dalej. Tym bardziej, że no nie stoi za nami nikt, nie? Znaczy, to nie jest tak, bo oczywiście wszyscy się pytają, kto za wami stoi, macie pewnie głównego sponsora albo coś tam, guzik, nie? Nie mamy. Znaczy budujemy to, wiesz, od podstaw, metodą małych kroków. Przyznawaj do tego. Znaczy sponsorów jakiś tam mamy i tak dalej, sponsorów mamy, partnerów mamy. Mamy podmioty, które wchodzą, które ufają w całą wizję i tak dalej. I one się, coraz więcej ich jest. I to jest taka trochę kula śniegowa, która powstaje. Taka inicjatywa trochę wariacka. Ktoś tam kiedyś powiedział, że to dla kultury innowacji, dla innowacji to jest trochę taka wielka orkiestra świątecznej pomocy. Nie? Super, to bardzo duże wyróżnienie dla mnie jeżeli chodzi o skalę i całość. Natomiast no, zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie? To jest eksperyment. To jest, wiesz, ja się czuję trochę, wiesz, wracając po latach, po różnych historiach, które się działy w międzyczasie. Ja wracam z koncepcją nowego eventu. Tam mnóstwo ludzi dało mi pozytywne takie wzmocnienie, że super, że wracam, super, że to się dzieje. Natomiast czuję się jak trochę Rocky Balboa, nie? Jakiś taki, który wraca po latach na ring i No ale musi trzeba założyć zmierzyć się. No tak, trzeba naparzać, trzeba, wiesz, wstawać rano i wiele rzeczy nie wychodzi, nie? Bo prelegenci, których chcę zaprosić, nie będzie ich wtedy w Polsce, albo są, wiesz, no jesteśmy na konkurencyjnym rynku i też ja startując nowym eventem. No nie masz jeszcze takiej siły przebicia. No nie mam siły przebicia, nie mam też. Pierwsza, druga edycja są takim papierkiem lakmusowym dopiero dla innych. O rany, no dobra, no trzymamy kciuki, to się będzie działo. To, że ty jesteś pozytywny wariat, to też potwierdzają inne przystanki w twoim zawodowym i nie tylko życiorysie. Mieliśmy tutaj w programie m.in. Michała Szolca z Dzików Warszawa, więc no to też jest projekt, który jest ci bardzo dobrze znany. Co ty tam wokół Dzików robiłeś? Robiłem sporo rzeczy, znaczy zaangażowałem się w projekt i to było zupełne wariactwo. Jak poznałem Michała Szolca i jak mi opowiedział, że założył klub i chce grać za parę lat w Eurolidze, to stwierdziłem, że to jest takie wariactwo,
że z chęcią dołączę i pomogę, jak będę mógł. I moja rola faktycznie polegała na przyciąganiu kolejnych osób do dzików, kolejnych ludzi związanych z branżą technologiczną też, nie? Czyli był u Ciebie ostatnio Borys Musielak i też go ściągnąłem do dzików i też Paul Bragiel się zaangażował, mnóstwo ludzi. I udało się stworzyć taki klub biznesu wokół dzików Warszawa i tam moją rolą było też przyciąganie tych ludzi, sponsorów, partnerów, inwestorów. Bo to ci chyba super wychodzi, tak? To łączenie ludzi właśnie, tak? No, wydaje mi się, że tak, to mi wychodzi. Nie? Czyli z racji tego, że jestem w wielu środowiskach jakoś tam obecny, nie? Czyli masz z jednej strony środowisko naukowe, to środowisko sportowe jest fantastyczne, nie? Znaczy dziki mi mnóstwo dało. Ja myślę, że wiesz, w sytuacjach, chwilach trudniejszych, które też miałem na przestrzeni ostatnich lat, te dziki były taką wariacką historią, która mnie motywowała do działania i dawała mi mnóstwo radości. A te trudniejsze momenty to jakie, jeśli możesz nam je zdradzić? Wiesz co, ja z racji tego jestem osobą bardzo wrażliwą i też był taki okres, gdzie trochę próbowałem znaleźć swoje miejsce i dużo, myślę, że złych decyzji podjąłem, takich biznesowych, angażując się w przedsięwzięcia i tak dalej, w różne rzeczy i to okupiłem i wiesz, depresją i... Co ty mówisz, taką zdiagnozowaną? Tak. I też jeżeli próbowałem też przez jakiś tam okres i alkohol był jakąś tam drogą do ukojenia, ucieczką i tak dalej. I to były bardzo trudne chwile. Nie? Bardzo doceniam, że to mówisz, ale one były spowodowane czym? Jakimś brakiem wiary w siebie, właśnie tymi ja myślę, decyzjami? że ja bardzo dużo analizowałem tą sytuację i myślę, że do dzisiaj jeszcze staram się analizować, natomiast i nie boję się o tym mówić, nie? Bo wydaje mi się, że bardzo dużo osób zmaga się z podobnymi problemami, wyzwaniami. Widzimy dokładnie. To przecież dookoła. I czasem ciężko jest nawet wstać z łóżka, a co dopiero zmieniać świat, nie? I ja jako osoba raczej wrażliwa i też z pewnymi rzeczami nie podołałem. Też wiele rzeczy zawaliłem. I wydaje mi się, że też otwartość mówienia o tym, że te problemy były To jak się z tego wykaraskałeś w ogóle? Wiesz Czy co, ja można myślę, że to jest też tak, jakiś proces, cały czas który... uważni właśnie na siebie. Znaczy ja myślę, że zawsze powinniśmy być uważni na siebie. Ja podjąłem ileś tam kroków, też ileś osób poznałem na swojej drodze, którzy w jakiś tam sposób mi pomogli, zainspirowali mnie i tak dalej. Też nie ukrywam, że nasza znajomość też bardzo ją sobie cenię i też przecież pracowaliśmy przez chwilę razem. I ja też stwierdziłem, że mam misję jeszcze do spełnienia. Nie? Ja chcę robić ważne rzeczy, chcę robić rzeczy, które będą pamiętane i tak dalej. I to jest coś, co wydaje mi się ukształtowało mnie jako człowieka. Wielu rzeczy żałuję i pogodzenie się z pewnymi rzeczami, które były i też wiesz, jak jest depresja, jak jest alkohol, są też problemy finansowe, jest dużo rzeczy, które się wiesz, skupia, są problemy w życiu prywatnym. Zaczyna się ten efekt kaskadowy. Znaczy kaskadowy w ogóle wiesz, równia pochyła, nie? I teraz możliwość, umiejętność, ja w ogóle się cieszę, że ja tu jestem, nie? Znaczy ja zdaję sobie sprawę, jak było blisko tego, żeby mnie tu nie było. I mam tego świadomość. Nie? I ja myślę, że też Plon i inne rzeczy, w które jestem zaangażowany, jest też trochę taką chęcią oddania światu tego, co od niego dostałem. Bo oczywiście nie dostałem samych dobrych rzeczy, nie? Bo były trudne chwile i tak dalej. Natomiast z drugiej strony ja jestem kowalem swojego losu. Ja podejmuję decyzje. Pięknie. Dobrze, że o tym mówisz. Właśnie jakby cały czas jest, przecież powinniśmy pamiętać o tym, że trochę zmagamy się ze swoimi demonami. Tak. Nigdy nie jest tak pięknie, tak? Użyłbym innego słowa, ale Łukasz by to zaraz wypipczał, wybuczał. Ale właśnie to przekonanie, że gdzieś tam po jednej stronie, na jednym ramieniu siedzi ten diabełek, po drugiej ten aniołek, czy jak tam sobie kto wyobraża. Był taki wiersz Andrzeja Bursy, sylogizm prostacki. Okay. Jak ci się wszystko znudzi, spraw sobie aniołka i diabełka. Gra się tak. Nie? I tam nie pamiętam dokładnie, ale generalnie idea była taka, że jak
podłożysz staruszkowi nóżkę, że wyrżnie mordą o bruk, aniołek spuszcza główkę. A jeżeli dasz staruszkowi 5 złotych, aniołek podnosi główkę i tak dalej. Potem idź spać. Jak ci się przyśni aniołek, wygrałeś. Jak ci się przyśni diabełek, przegrałeś. Jak ci się nic nie przyśni, remis. To jest takie coś, co mi się... nie do końca pamiętam, ale Andrzeja Bursy bardzo, bardzo, bardzo ceniłem. Ale to jest, wiesz, no, ja też miałem okres taki, gdzie w sytuacjach trudnych bardzo często staramy się znaleźć winę w całym świecie naokoło, a nie w sobie samym. Nie? I ta taka podróż w głąb siebie i przeanalizowanie swoich, wiesz, działań, bo tak naprawdę nikt za nas nie podejmuje decyzji pewnych, nie? Które one są owszem spowodowane różnymi rzeczami, ale na koniec dnia to my sami robimy. Nie? I teraz, wiesz, myślę, że w procesie cały czas mozolnej takiej odbudowy pewnych rzeczy, które były i mam fantastycznych ludzi wokół siebie i też no, Wylewasz trochę na nowo fundamenty, co? ja myślę, że tak, nie? I rzeczy, w które się zaangażowałem też. No Plon i Dziki to są 2 z projektów, w które jestem zaangażowany, bo też założyliśmy ze wspólnikami spółkę, która jest trochę akceleratorem, trochę takim innovation studio. Nazywa się Fast Five. No właśnie, Fast Five. I to jest... Was 5? Nie, my jesteśmy trochę boys bandem. Nie, jest nas 3. Ale dlatego, że Szukacie jeszcze 2? No tak, właśnie, były pytania. To jest Fast Forward Innovation Vehicle, tak sobie to nazwaliśmy. I tu Piotr, mój wspólnik, tą nazwę ukuł i bardzo nam się spodobała. I zbieramy doświadczenia. Zebraliśmy mnóstwo tych doświadczeń na rynku i rozwijając projekty, pomagając, doradzając wielu z nich. Wiele z nich próbując robić i zakupując, nie? I myślę, że wiesz, to też spowodowało, że zjedliśmy dużo, nie wiem, trawy, nie wiem jak się to mówi, natomiast przerobiliśmy mnóstwo lekcji. Ja myślę, że teraz jestem dopiero po czasie takim trudnym, pełnym wyzwań, ja myślę, że teraz jestem dopiero, mam wiedzę, która pozwala mi pójść parę kroków dalej. Wiele razy się sparzyłem, wiele razy podjąłem złe decyzje, natomiast jestem w stanie spojrzeć w lustro na koniec dnia i jestem w stanie tą wiedzę wykorzystywać dalej w projektach, w które jestem zaangażowany i zobaczymy, co to przyniesie. Nie? Bardzo doceniam to, co mówisz tutaj teraz. Zresztą wielu gości wspominało o różnych problemach swoich życiowych, rozwodach. Choćby wspomniany przez ciebie Borys Musielek mówił ostatnio, że był blisko, ocierał się o szpital psychiatryczny. Najważniejsze z tego, co też, albo bardzo ważne z tego, co mówisz, to jest to, co zabieram, że jednak w tych trudnych momentach nie powinniśmy być sami, że ci ludzie dookoła, te natomiast projekty, te wiesz co, są bardzo istotne. Bardzo istotne, bo to daje ci, wiesz, motywację do działania i to, żeby wstać z łóżka. No to wszystko, wiesz, to są naczynia połączone i życie prywatne i życie zawodowe i tym bardziej, że ja jestem dosyć taką osobą emocjonalną i wydaje mi się, że mam dobre intencje, chociaż nie zawsze to dobrze wychodzi, nie? Ale nie wiem, ta siła w powstawaniu z walką trochę ze sobą samym, hartuję. Nie? Ja wydaje mi się, że jestem mocno zahartowany, zdarzają mi się chwile gorsze. Czyli wiesz, że przyjdą kryzysy, ale tak, masz inny punkt wyjścia teraz, tak? Ja wiem, że na pewno przyjdą kryzysy. Ja jestem, wiesz, robiąc tak zwariowaną rzecz, na przykład jakieś Plon, to ktoś tam powiedział, że to jest motyką na słońce się trochę porywanie, ale z drugiej strony, ja wiem, po co to robię, wiem, w jaki sposób dostarczyć wartość uczestnikom i żeby wrócili zadowoleni, wrócili innymi ludźmi, wrócili z nowymi kontaktami. A to oznacza, że nie będzie łatwo? Nie będzie łatwo. Ja chcę sprowadzić naprawdę bardzo dużo ludzi w jedno miejsce. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie?
Jestem zestresowany, bo to, no tam mówiłem o tym Rocky Balboa, natomiast trochę się czuję taki wracając do świata żywych trochę, nie? Jasne. Ale mam poczucie misji, wiesz, no są osoby, które spotykam i które mówią, że no faktycznie to ja jestem tą osobą, która może te środowiska połączyć, nie? Bo byłem i środowisko naukowe uczelniane, i środowisko samorządowe też jestem związany. Też współpracujemy i środowisko startupowe, kreatywne i tak dalej. Czyli zdaję sobie sprawę z tego, że mając te doświadczenia, które mam, no kto to ma zrobić? Znaczy, i kto to ma zrobić jeszcze w formie takiej, która będzie dostępna dla jak największej ilości ludzi. Nie? I teraz trzeba dotrzeć z tym komunikatem. Trzeba każdą grupę, wiesz co, potraktować trochę osobno i dać im, ja chcę im dać wartość. Ja bym chciał, żeby każdy przyjeżdżając tam, po pierwsze dowiedział się więcej o świecie, poszerzył swoją wiedzę i zrozumiał to, co się dzieje, bo uważam, niezależnie od tego, jakim biznesem się zajmujesz albo jaką działalnością się zajmujesz, to ta wiedza o świecie taka ustrukturyzowana w miarę bardzo pomaga i zawsze będzie pomagać. Super. I z drugiej strony wartościowe relacje, które wykraczają, wiesz, bo jeżeli mamy konferencje normalne, jeżeli mamy ludzi pod krawatami i tak dalej, no to występujemy tam w określonej roli społecznej i ten kontakt, ta interakcja jest dosyć zawężona. Jeżeli my ściągamy te bariery, ściągamy tę uniformizację i otwieramy tych ludzi, no to ja z wykształcenia, będąc socjologiem, uważam, że tworząc taką przestrzeń, jesteśmy w stanie dać im relacje, które będą procentowały przez kolejne lata. Nie? I to ma być takim drugim elementem, wyznacznikiem tego wydarzenia. Nie? Świetnie. To teraz jeszcze króciutko, bo czas nas goni, ale to bardzo mi zależy na tym, żebyśmy sięgnęli troszkę wstecz i przypomnieli różne Twoje doświadczenia zawodowe, bo one są dzisiaj w takim Twoim trochę CV w kontekście tego pytania, kto jak nie ja, prawda? Flirtowałeś, powiem, wcześniej z Agorą i Akademią Leona Koźmińskiego, ale po kolei. W Agorze byłeś menedżerem inwestycyjnym, czyli co tam robiłeś? Wyszukiwałem spółek, które by były interesujące z perspektywy Agory. Okay. Polityka inwestycyjna tego typu podmiotu była dosyć specyficzna, co spowodowało, że nie udało się zainwestować za wiele rzeczy. Natomiast organizowałem tam Startup Fest i to było wydarzenie, które organizowałem 2 razy i było dochodowe. Natomiast też decyzją władz zostało zawieszone, bo tak naprawdę beneficjentami tego wydarzenia byli wszyscy inni, a nie sam organizator. Także to trochę zostało... Przepraszam, że mówię o tym wprost, ale to jest pytanie, które mam nadzieję zadać u źródła kiedyś, ale cały czas szukamy odpowiedzi, szczególnie w gronie znajomych mi przedsiębiorców, na pytanie, dlaczego Agora nie wykorzystała tego swojego dobrego momentu i czasu na to, żeby naprawdę być jednym z liderów, istotnych liderów tych nowych technologii również. Miało wszystko, wiesz co, miała wszystko w ręku i w momencie, dla mnie to było trochę spełnienie marzeń, nie? Praca tam. Nie? I w tym budynku, i ta atmosfera, i tak dalej. Natomiast się okazało, że pewnych rzeczy nie można zrobić. To też, wiesz, cele takie biznesowe całej grupy, nie? Czyli też możliwość wliczenia wyników danych spółek, nie? Czyli tendencja była taka, żeby jednak mieć 50+1, nie? W spółkach. Też te decyzje nie do końca były zrozumiałe. Faktycznie rozdzieliliśmy się i poszedłem własną drogą. I potem zacząłem pracę na Akademii Leona Koźmińskiego i tam... W akceleratorze Grow Point. No tak, to były podwaliny Koźmiński Business Hub, nie? które stawialiśmy. Stałeś dyrektorem strategii i rozwoju, brzmiało bardzo. Tak, super czas. Trochę rzeczy się udało zrobić, pewne rzeczy się nie udało zrobić, natomiast ekipa, która prowadzi to teraz, super sobie z tym radzi. Ja się cieszę z tego doświadczenia na pewno. Nie? Wcześniej jeszcze był Satus i tam byłem menadżerem inwestycyjnym. Też poznałem punkt widzenia funduszu, nie? Inwestującego w nowe projekty, jak w jaki sposób podejmowane są decyzje, w jaki sposób spółki są rozwijane. Myślę, że
Dzięki temu łatwiej Ci dzisiaj znajdować inwestorów, partnerów do współpracy, tych kapitałowych? Partnerów, czy prościej? Może tak, znaczy lepiej jestem w stanie zrozumieć pewne mechanizmy, chociaż wydaje mi się, że dalej pewnych rzeczy nie rozumiem do końca, jak działają i dalej się uczę. Uczę się też ludzi. Natomiast no, dało mi to... Ja trochę zawsze grałem na instrumentach różnych, ale na niczym dobrze, nie? Czyli jestem takim muzycznym trochę dyletantem. Czyli na wszystkim zagram, na niczym tym, nawet grałem w zespołach i śpiewałem. Ale Bo to jest odwieczny spór właśnie, czy być umuzykalnionym i korzystać z wielu instrumentów, a na żadnym nie grać perfekcyjnie, czy jednak zadbać o to, żeby mieć konkretną, wąską specjalizację i być świetnym na przykład na gitarze. To który z tych modeli byś wybrał? to generalnie jestem tym pierwszym. Wiesz, ty jesteś, a który byś tak w kontekście biznesu nam przedsiębiorcom proponował? Lepiej się znać po trosze na wszystkim, czy być jednak fachowcem swoim? Wydaje mi się, że trochę trzeba być człowiekiem renesansu, żeby te szerokie horyzonty jednak mieć, ale warto się skupić na czymś, czym się człowiek specjalizuje, nie? I to może być taka Czy taką taka metodą rada. Pareto, co? Tak. Brzdąkam sobie tam na innych instrumentach, ale 80% swojego czasu jednak przeznaczam na gitarę, co? Zdecydowanie tak, nie? Czyli to jestem w stanie poradzić, bo życie, wydaje mi się, takiej osoby jak ja jest trudne czasem. Nie? Znaczy ja jestem zafascynowany światem, bardzo wieloma zjawiskami. Ja staram się wdrażać w różne zagadnienia i tak dalej, bo też, wiesz, no jestem zaangażowany w projekty, które są zupełnie różne. Nie? Czyli z jednej strony organizacja imprez, bo wiesz, no ja organizowałem też betę po to, żeby poznać tych wszystkich ludzi, żeby poznać te rzeczy, zrozumieć lepiej. Teraz Plona w sumie też chce zrozumieć lepiej świat, który nas otacza i chce zrobić coś, co w jakiś tam sposób zakopie może podziały w jakiś tam wymiarze, chociaż Choćby małym. minimalny, prawda? Wiesz, no, jestem zaangażowany i mam udziały za pośrednictwem Fast Five'u w 2 spółkach około medycznych, nie? Nazwijmy to. Jedna z PropTechowa. I to są rzeczy, które no, mnie fascynują. A tam się oddajesz czemu? Ty tam kreujesz? Znaczy ja jestem cofounderem, który jest odpowiedzialny za taką strategię biznesową czyli jestem bardziej doradczy, nie jestem hands-on. Natomiast jestem w momentach, kiedy potrzeba. I to jest jakiś tam model. Też, wiesz, tworzenie takiego od podstaw podmiotu, który jest, no nazwaliśmy sobie to Innovation Studio, czyli też zajmujemy się scoutingiem na potrzeby różnych podmiotów, pewnych rozwiązań, ale to jest też cholernie trudne, bo też podmiot, znaczy to jest taki byt, który nie do końca jest ukonstytuowany, jeżeli chodzi o formę, nie? Czyli z perspektywy funduszy, no to sytuacja, gdzie masz w cap table'u kogoś, kto nie jest 100% zaangażowany w dany projekt, to jest czasem deal breaker, nie? A uważam, że wiesz, ja mam sporo cech pozytywnych, wydaje mi się, i sporo umiejętności w ograniczonym zasięgu. Nie znam się na wszystkim, ale w tych rzeczach, które potrafię je robić dobrze. Ale potrafię zrobić w krótkim okresie czasu dużo, coś, co by zajęło innej osobie o wiele więcej. Ale no nie jestem, ja bym umarł pewnie, będąc skoncentrowany tylko na jednej rzeczy. Tylko i wyłącznie na jednej rzeczy. No ale w kontekście rozwoju biznesu wiesz, że takie momenty są krytyczne, nie? Tak. Jeżeli rzeczywiście przestajemy skakać i koncentrujemy się na tym, co jest super istotne, żeby przeprowadzić to przedsięwzięcie do kolejnej fazy, żeby wyprowadzić być może z inkubacji czy z fazy startupowania, przeprowadzić do fazy rozwoju. Wiesz co, no ja jestem, prezesem, jestem twarzą i siłą napędową Plona w sumie, nie? Główną. Okay. To jest coś, co faktycznie mnie pochłania bez reszty i jest tam przestrzeń na inne rzeczy, natomiast to jest, nie mogę powiedzieć, że 100% mojego czasu, bo ten mój czas, który poświęcam na pracę, jest relatywnie duży, nie? Ale no to jest coś, na czym się koncentruję i faktycznie tu muszę być zaangażowany pełną gębą teraz, nie? No dobrze, relatywnie duży, to znaczy jak dużo pracujesz? Startupując taki projekt jak 3-dniowy festiwal. Wiesz co, to też jest tak, że ja
często prostej reaktywności, nie? odpoczywając myślę nad tym z tyłu głowy te procesy. To nie jest odpoczynek. No, to nie jest kokietuj. odpoczynek. No, to nie jest odpoczynek. Także myślę, że pracuję około 10-12 godzin. na Jasne. No to dobra, to jeszcze tylko BizFund wspomnimy, bo tam w spółce, która zbudowała platformę crowdfundingową, jesteś partnerem. I była spółka Sellizer, czyli firma, która stworzyła kompleksowe narzędzie wspierające procesy sprzedażowe. Niespełna 5 lat. Jeżeli chodzi o BizFund, to faktycznie byłem tam partnerem i wszedłem w ten crowdfunding, w który wierzyłem. Wszedłem w sumie z Wisłą, bo tak się zdaje, że ja byłem fanem Wisły Kraków, będąc młodym ludkiem. To znaczy byłem. No jestem. No, nie? bo ja też, także wiesz. Natomiast chodzi o to, że wiesz, ja mieszkałem na Bieżanowie, nie? Znaczy, jeszcze mieszkałem na ulicy, która była pomiędzy Bieżanowem a Prokocimiem. Nie? Bieżanów był za Wisłą, Konflikt Krakowia interesów, dokładnie. to był Prokocim i generalnie moja ulica była regionem walk różnych. Nie? I jak byłem mały, to sobie wymarzyłem, że jak będę duży, to będę współwłaścicielem Wisły albo coś zrobię z nią. No dobre. Teraz faktycznie w momencie, bo ja pracując w Satusie, inwestowaliśmy w Synerize'a, w Jarka Królewskiego. To się nazywało wcześniej HG Intelligence. Nie? I tam poznałem Jarka i zobaczyłem w momencie, kiedy źle się działo w Wiśle Kraków, jak Jarek dał posta, że się zaangażuje, bo Rafał Wisłocki chwilę wcześniej, to ja następny dzień odezwałem się do Jarka, no to zróbmy emisję akcji i ja byłem przy BizFundzie, ale jeszcze nie byłem członkiem BizFundu, no i też namówiłem Arka Rgieca wtedy do tego, żeby faktycznie podjąć tą rękawicę, chociaż nie wszyscy byli przekonani w BizFundzie do tego, czy to warto zrobić, nie? I to było trochę wariactwo, bo ja byłem zupełnie z tyłu, ale koordynowałem faktycznie tą emisję i łączyłem te kropki. I to była śmieszna historia, bo przygotowaliśmy tą emisję, wystartowaliśmy, uratowaliśmy klub de facto. Ja uczestniczyłem w bardzo wielu spotkaniach tam działając. Natomiast w momencie uruchomienia kampanii, uruchomienia całej emisji, tam konferencja prasowa i tak dalej, było mnóstwo rzeczy do zrobienia. Ja się obudziłem tam po 2-3 godzinach snu rano, zobaczyłem, że wszystko sprzedaliśmy i potem sobie uświadomiłem, że zapomniałem kupić. I to Dobre, połączona euforia z tym w drugiej emisji, gdy sobie kupiłem akcje Wisły. I to było coś, co było takim sukcesem moim. Oczywiście ja się tym nie chwalę, bo to inni, i Jarek Królewski, i Tomek Jażdżyński, i tam Kuba Błaszczykowski, i tam Bogusław Leśnodorski był bardzo mocno zaangażowany i te wszystkie rzeczy śledziłem niejako od środka, ale też miałem takie poczucie misji, żeby to faktycznie, żeby przy tym być. Nie? Super, super. Jarku, panie prezesie Jarosławie Królewski, czekamy tu na pana w studio. Zaproszenie zostało Gorąco wysłane już polecam. jakiś czas temu. I pozdrawiam. Tak jest, będziemy też tę historię wspominać. No i potem ten Sellizer właśnie, czyli... Sellizer, 5 lat który prawie. 5 lat prawie, znaczy to różne historie. Ja tam byłem cofounderem i odpowiadałem za pozyskiwanie klientów i za taką obecność w różnych miejscach. Natomiast to też jest tak, że ja tak patrząc z perspektywy czasu, ja nie byłem wirtuozą sprzedaży, nie? Czyli ja nie byłem osobą, która doskonale rozumie procesy sprzedaży w dużych spółkach i tak dalej, żeby mieć wiedzę i odpowiednie podejście do tego, żeby faktycznie to umieć sprzedawać. Nie? Tym bardziej, że ten produkt miał wiele wyzwań przed sobą i tak dalej. Natomiast pomagałem i zrobić rundę i ten projekt dalej funkcjonuje i się rozwija. Ja życzę chłopakom i całej ekipie powodzenia, trzymam kciuki i tak dalej. Już tam aktywny nie jestem. Tak. Też zrobiłem przestrzeń dla nich, żeby oni mogli się rozwinąć. I to wspaniała lekcja w sumie, jeżeli chodzi o rozwój produktu, jeżeli chodzi o wejście w nową branżę. Natomiast ja też zrozumiałem dzięki Sellizerowi, że ja jestem efektywny w miejscach, które ja czuję całym sobą, nie? I gdzie, wiesz, to doświadczenie jestem w stanie zrozumieć, wejść i czuć to jakoś mocno. Znaczy super Bo co, bo wtedy dajesz z siebie 100%, tak? Tak. Znaczy jestem w stanie, ja jestem
trochę takim społecznikiem, takim wariatem, nie? Czyli jeżeli w coś wierzę, no to robię salta i różne rzeczy, nie? W sytuacji, kiedy tej iskry Bożej mi brakuje, no to jest trudno czasem, jeżeli chodzi o mnie. Nie? No to co jest łatwiej, zakładać spółki, czy tworzyć kolejne konferencje? Wiesz co, no, Czy to nie jest jedno spółką z drugim też, nie? powiązane? Jedno i drugie jest wyzwaniem, jest bardzo trudne. Okej. Nie? I w jednym i z drugim przypadku pracujesz z ludźmi. Natomiast jeżeli chodzi o konferencje, no to faktycznie jakieś tam doświadczenie mam, bo tych wydarzeń, no tutaj wspomniałem też Startup Fest, ale też robiłem wydarzenia, prowadziłem na zamówienie, czy to dla Havas Media Group, czy to dla Burdy, czy to dla Polska Press. Dużo różnych rzeczy udało się zrobić i to jest coś, co mam jakąś tam eksperckość, mam jakąś tam wydarzeń, znaczy mam umiejętności, wydaje mi się, i wiedzę, ale też zapał. Natomiast jeżeli chodzi o spółki, to też, nie? Bo bardzo wiele się nauczyłem przez ostatnie lata i też jeżeli chodzi o ludzi i w jaki sposób pewne procesy przeprowadzać, albo na jakie cechy charakteru, albo jakie elementy uważać. I to jest doświadczenie, które myślę, że będzie procentowało. No to chcesz czy nie chcesz, jesteś przedsiębiorcą. Jestem. No właśnie, bo tak kokieteryjnie na samym początku zaczynała się nasza rozmowa. A co w tej przedsiębiorczości jest najtrudniejsze dla Ciebie? Co w tym przedsiębiorczości? To jest olbrzymie wyzwanie, to jest podjęcie ryzyka, nie? I trzeba być z tym przygotowanym na to ryzyko i z tym ryzykiem zaprzyjaźnionym, nie? I to mi się wydaje też. Trzeba, nie wiem, myśleć nieszablonowo, trzeba mieć dużo odwagi, ale też myślę, że takiej naiwności, ten element tej naiwności trzeba w sobie mieć, bo że trzeba nie wiedzieć, że się czegoś nie da, nie? I to jest coś, co trzeba mieć odrobinę szczęścia, nie? I to szczęście jest wcale nieważne. Paradoksalnie to jest, wydaje mi się, jednym z ważniejszych czynników sukcesu. Określony timing i szczęście. Mam takie powiedzenie, które jest jednym z moich motto. Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da i on to właśnie robi. No trochę tak jest, nie? Ja na przykład moim marzeniem jest to, żeby rozwinąć projekt, który jestem zaangażowany, który jest związany z badaniami wad postawy u dzieciaków. Nie? Moim marzeniem jest, żeby w każdej szkole było proste urządzenie, które spowoduje, że będziemy wiedzieli, co się dzieje z kręgosłupami dzieci i będziemy doradzić określoną aktywność fizyczną tym dzieciakom, żeby rodzice też byli na bieżąco i tak dalej. Coś takiego stworzyliśmy, prototyp i szukamy kolejnej rundy, żeby doprowadzić do prototypu takiego produkcyjnego i do produkcji. Natomiast to jest coś, co bardzo jestem zaangażowany misyjnie, nie? Bo uważam, że to warto by było zrobić, to trzeba zrobić, też patrząc z perspektywy dzików nawet, nie? Czyli sportu, bo dziki też mają grupy dzieciaków. I ja wiem, że na przykład jesteśmy w stanie polecić dzieciakom określoną aktywność fizyczną i tak dalej, żeby to się stało. Idźcie znacznie szerzej, naprawdę. Mateusz, biorąc pod uwagę to, jak naparza mnie kręgosłup od kilku tygodni, myślę, że wielu dorosłych byłoby zainteresowanych tym projektem. Generalnie, jak wspomniałeś teraz, to też założeniem było to, żeby był taki dedykowany pajączek dla każdego. Prawda? No mega pomysł. Z danymi twoimi. To super by było obojętnie, to czy w zrealizować. crowdfundingu, czy w jakimś innym, to ja się zgłaszam. Dzięki. Wiele osób marzy o swoim własnym biznesie, ale się boi zacząć, rozpocząć. To jakie miałbyś dla nich rady? Jeżeli przychodzi taka myśl, jeżeli chodzi o rozwój własnego biznesu, to warto spróbować na pewno. Nie? Zobaczyć, w jaki sposób to nam rezonuje, bo może odkryjemy w sobie wiele nowych pokładów, nie wiem, entuzjazmu, wiedzy, zaangażowania i tak dalej. A ten okres próby, jak długi powinien być? Jak uważasz? Da się to w ogóle skwantyfikować? Ja myślę, że w przypadku każdej osoby będzie to zupełnie inny model. Tak, żeby to poczuć, no to wiesz, zupełnie inaczej jest w przypadku rozwoju takich technologicznych spółek, nie? Gdzie może
możliwość wejścia na rynek jest oddalona w czasie. Nie? A zupełnie inaczej, jeżeli zajmujemy się działalnością taką, która przynosi bardzo szybko efekt. Nie? My jesteśmy w stanie zgromadzić zupełnie szybciej klientów swoich. Także tutaj nie wiem, natomiast ja bym chciał, żeby każda osoba w momencie, kiedy wpada jej jakiś pomysł do głowy, żeby była w stanie zweryfikować, jeszcze nie wychodząc ze swojej strefy komfortu, czy dany pomysł jest dobry, jest warty świeczki i tak dalej. My też tak robiliśmy z wieloma rzeczami, że mając pomysł, szliśmy do rynku i zastanawialiśmy się, analizowaliśmy, co trzeba by było zrobić, żeby ten rynek się zainteresował tematem. I to wydaje mi się, ostatnio, wiesz, patrząc na wskaźniki przedsiębiorczości i to, ile osób chciałoby założyć firmę i tak dalej, jest bardzo źle w Polsce Bo obecnie. to jest niski odsetek. Tak, Znaczy, bardzo w sensie niski. niższy niż był jeszcze kilka lat Niższy temu. niż to był prawda. 10 lat temu i tak dalej. I to jest olbrzymi problem, który mamy tu i teraz. Nie? I to jest, ja nie wiem, co jest powodem do końca. Staram się to przeanalizować. Natomiast jest to wyzwanie. Nie? A z drugiej strony, jeżeli nie będziemy generować własnych firm, własnych pomysłów i tak dalej, umówmy się, że małe i średnie przedsiębiorstwa, firmy rodzinne, które kiedyś przecież powstały, są korem, jeżeli chodzi o nasz PKB. Nie? I Powtarzam, to jest coś, co powinniśmy pielęgnować, dawać im możliwości rozwoju. Też, wiesz, patrząc ja myślę, że Plon też bardzo powstał z myślą o przedsiębiorcach i o ludziach, którzy myślą o swoim biznesie i tak dalej, żeby mieć to miejsce, gdzie spotkania, zainspirowania się i właśnie wspierania tego polskiego biznesu. To fajnie, to bierzemy tą radę dla przedsiębiorców. Co najmniej spróbujcie. Masz jeszcze jakąś jedną, dwie dla nas, dla tych, którzy już zaczęli tą drogę albo myślą o tym, jak zostać przedsiębiorcą? Ja myślę, że może być ważne. ważna jest pokora też. Ważna jest pokora. Z jednej strony wiadomo, że budując coś nowego musimy być odważni, musimy iść do przodu, musimy być świadomi swojej racji i tak dalej. Natomiast ta pokora jest szalenie istotna, żebyśmy tą pokorę mieli w sobie. Bo informacje z rynku od innych osób, nawet osoby w zespole, bo brak pokory też się wiąże z pewnymi fiksacjami w obrębie ego dla mnie. Nie? I to, jeżeli mamy problem z ego przy okazji fundera i tak dalej, albo ludzi, którzy stanowią o korze danego przedsięwzięcia, to możemy mieć problem na koniec dnia. Nie? I to jest coś, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Nie jesteśmy nieomylni, mamy jakąś tam wizję tego, co chcemy zrobić, natomiast ta pokora i otwartość jest kluczowa, nie? Bo wtedy jesteśmy w stanie złapać, nie wiem, timing albo tą informację, która będzie kluczowa na koniec dnia. Super, dziękujemy. Co Cię w największym stopniu ukształtowało jako człowieka, nie tylko przedsiębiorcę? Wiesz, to trudne pytanie, wydaje mi się. Znaczy, ja myślę, że te historie, które spotkały mnie na przestrzeni całego życia i ludzie, których poznałem, i historie, które poznałem, i przedsięwzięcia, w które ludzi zaangażowałem. tlenu potrzebujesz. Trochę tak. Nie? I to mnie w jakiś tam sposób ukształtowało. I ja myślę, że najlepsze przede mną. Ja mając tam 48 lat w tym momencie, jestem pełen optymizmu i takiego, nie wiem, poczucia celu, poczucia misji, poczucia chęci zrobienia zmiany czegoś. A jesteś szczęśliwym człowiekiem? Ja myślę, że nie, jeszcze chyba nie. Znaczy to szczęście poszukuję. Czy jeszcze niespełniony, czy jeszcze nie... Znaczy nie do chwilę końca szczęścia szczęśliwy? odczuwam, to szczęście jest obecne i uczę się tego czerpać z życia. Natomiast tak jak mówię, najlepsze jeszcze przede mną, wydaje mi się. I ten czas, długą drogę przeszedłem do tego, bo te chwile szczęścia, jeszcze mam trochę pracy nad sobą, żeby móc powiedzieć, że jestem szczęśliwy, wydaje mi się. Okay. Są chwile, kiedy czuję się szczęśliwy. Natomiast tak, żebym jeszcze nie osiągnąłem tego stanu. To czego życzyć Ci teraz w kontekście plonu, nadchodzącego plonu?
tego, żeby jak najwięcej ludzi podzieliło moją Tysięcy wizję. uczestników. Dokładnie tak, żeby zaufało, żeby otworzyło się, żeby przyjechało i faktycznie spędziło fantastycznie ten czas. To jest myślę, że będę zobowiązany za takie życzenia i bardzo dziękuję. Ale też, żeby to szczęście pielęgnować i odnaleźć i jakoś tam złożyć. To jest paradoksalnie jedno z trudniejszych pytań, które możemy zadać. Nie? Czy człowiek czuje się szczęśliwy? Dla mnie na razie mam momenty, kiedy się czuję, wiem, że jestem blisko. Pięknie powiedziane. To mam jeszcze jedno trudne pytanie na koniec. To w takim razie masz jakieś takie ostatnie przesłanie, z czego tu powinniśmy Mateusza Tułeckiego po tej rozmowie zapamiętać? O rany, nie wiem. No, Nie wiem. warto być pozytywnym wariatem. Warto być innowatorem. wariatem, warto wierzyć w to, co się robi i jak się pojawiają problemy i starać się sobie z nimi radzić. Ale też brać odpowiedzialność za pewne rzeczy, które się robi. I to jest, myślę, że z tego można mnie pamiętać. Chciałbym, żeby na koniec dnia, jak się włącza, nie wiem, skojarzenie z osobą, która może pewne rzeczy, nie wiem, załatwić, zrobić, nie wiem, wykminić, to trochę jestem ja czasem. To były super opowiedziane historie, w dodatku bez lukru. Bardzo dziękuję. Zdecydowanie bez lukru. Bardzo dziękuję za rozmowę. I co, Aż jestem do zobaczenia w czerwcu. Do zobaczenia w Olsztynie. czerwcu, 11-13 czerwca, Olsztyn. Serdecznie zapraszam. Dzięki, Mateusz. Dziękuję. Gratuluję Ci wyboru. Ten czas spędzony z nami to była świetna inwestycja. Jeśli udało Ci się zabrać z tego odcinka choć jedną ideę lub rekomendację, dzięki której Ty i Twój biznes staniecie się lepsi, będę super szczęśliwy. Wierzę, że Polska może być kolejną Doliną Krzemową, co najmniej Europy, a Ty możesz rozwijać dobry, wartościowy biznes, wpływając na życie milionów. Jeśli się ze mną zgadzasz, polub podcast Biznes bez lukru lub podeślij ten odcinek komuś, na kim Ci naprawdę zależy. Dziękuję. Do zobaczenia wkrótce. Ten odcinek powstał we współpracy z platformą Cashi, która zmienia reguły rozliczeń pomiędzy dużymi korporacjami a ich kontrahentami, oferując przyspieszone płatności faktur. Sprawdź szczegóły na cashi.pl. Partnerem audycji była firma Autenti, właściciel platformy do podpisywania dokumentów online.